Ricoh Aficio MP 2001 2501. Jeden z klientów stwierdził, że maszyna mu zacina, że zacina się ciągle papier i ten papier zacina się gdzieś tutaj. No więc poprosiłem, żeby piecyk został wymontowany i żeby trafił do mnie na warsztat. Będzie łatwiej znaleźć usterkę. Ja już widzę, że nie ma raz, dwa, trzy, czwartego separatora. Zobaczcie z bliska. Tutaj są separatory. Widać, że jest. Momencik, wezmę coś. Tutaj widać, że jest pierwszy separator, drugi, trzeci, czwartego nie ma. Nie ma czwartego separatora, piąty jest. No i bardzo dobrze. No to już mamy przyczynę zacięć. Brak separatora. Spadła sprężynka, spadł separator. Na szczęście mocowanie jest całe. Więc próbujemy to naprawić. Jak najtaniej, żeby klient nie miał zbyt dużych kosztów. No ale mimo wszystko, żeby to zrobić dobrze, trzeba zdemontować ten element. A żeby go zdemontować i nie popsuć, to naprawdę najlepiej rozpołowić zespół. Więc najpierw go na pół. Jedna śrubka. Druga śrubka. Może zrobimy trochę jaśniej? Nie trzeba. Tu są jeszcze dwie śrubki. Okay. Przewodziki od separatorów trzeba. O, są tu zaczepione. Dobra, mamy rozpołowione. To jest całe. A kłopotem jest tutaj. No to słabo wygląda. Już nie ma separatora. Teraz to już dokładnie widać. Pierwszy separator. Tutaj nie ma. Tutaj następne. Spróbujemy to uratować. Przecież nikt nie będzie kupował całego modułu. To trzeba zdejmować bardzo ostrożnie, żeby się nie połamało. To jest ok. Nie ma separatorka. No to zaraz go założymy i będzie dobra robota. Żeby to zrobić prawidłowo, najpierw trzeba się pozbyć mocowania. Ok. Sprawdźmy, czy tu nie ma sprężynki do środka albo separator. Nie ma, musiała wypaść do maszyny. No i bardzo dobrze. Paczka ratunkowa. Już jest zrobiony prawie elegancko. Teraz mocowanie. Mocowanie najpierw góra, pyk, pyk i potem dół. I teraz trzeba naciągnąć sprężynkę, tylko taką sprężynkę trzeba znaleźć. To jest taka mała. O, tu jest ładna. To jest bardzo. Oczywiście mi spadła, no bo jak? Do dupy. Jakieś pola magnetyczne są, cholera. Nie no, zaraz umrę. Dobra, zrobimy to pensetką. Założymy sprężynkę pensetką, mam nadzieję. Czyli łapiemy ten separator i zamocowanie i jest dobrze. No już powinno być ok. Teraz założymy tą prowadnicę z powrotem. Oddajemy to zaraz do klienta. Niech sobie pracuje dalej. Nie, to nie ta śruba. Może i ta. No tak.
jeszcze to. I teraz trzeba zrobić jeszcze stary góralski patent. Żeby takie sprężynki wam nie padały, nie spadały, przepraszam. Trzeba wziąć lakier do paznokci. Oczywiście musi być fioletowy. I o Boże, jaka lipa, co to jest? No dobra, nieważne. I tym lakierem zrobić kropkę tu, 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 tu i tu. I teraz sprężynki są sklejone i nie będą same spadały. No bynajmniej przez jakiś czas, chociaż jak klient będzie chciał bardzo mocno pociągnąć, to i tak to urwie, i tak to urwie. O, zobaczcie, sprężynki są zabezpieczone taką małą kropelką lakieru do paznokci i skręcamy moduł ponownie. Czyli górę na dół albo dół na górę, jak kto woli to nazywać. Co? No dobra, piecyk jest zrobiony. Dobra robota. I wędruje do klienta. Ludzie się martwili, że to będzie Bóg wie ile kosztowało, a wystarczyło poprawić separator, więc cieszę się, bo oni też się będą cieszyć, że nie będzie wydatku. Tylko i wyłącznie to było odpowiedzialne za zacięcia papieru w Rikochu MP2001. Pozdrawiam.